Baltic salmon are at risk. Farm-raised salmon being one of the most toxic things that you can consume. The global salmon market is worth roughly $50 billion a year. Tych ryb z roku na rok jest coraz mniej. 27,000 farmed Atlantic salmon escaped into the wild. Cholera wie, jaką one mają genetykę, skąd one są. Naturalne dzikie stado ma swoją budowaną przez tysiące lat genetykę, a tu przyjeżdża gość, który nie wiadomo skąd jest w ogóle, tak? 90% of wild Baltic salmon now come from a single country, Sweden. Research showed that one barrier can block and kill an entire river. W tej chwili zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy zabrać jednego łososia na osobę, takiego, który ma obciętą płetwę tłuszczową. To są łososie, które są wpuszczane do rzek jako takie rybki. Intencją tego przepisu jest to, żebyśmy nie zabijali ryb, które są rybami z naturalnego tarła. Rain and fire, across the ocean. Another man, been stuck again. Rain and fire, across the ocean. Another man, been stuck again. Sitting down here, fall out shelter, paint my wall. Halo? Halo, dzień dobry. Michał z Weltfiszy się kłania. Cześć Michał, siemanko, miło Cię słyszeć. Kurczę, coś mi się w głowie urodziło z filmem. Tam pamiętam kiedyś, żeśmy się przecięli i coś mówiliśmy o jakimś wspólnym osiedleniu, jakieś łososie, coś, teges, co? No pewnie, zapraszam. Właśnie się odkuliśmy tutaj po 2 miesiącach zimy. Marzec, sezon na dużą rybę, także zapraszam. No, dla mnie ulubiony miesiąc. Ale co, duże ryby wtedy, czy o co chodzi? Najwięcej dużych ryb, także to jest moment, na który najbardziej czekam, jeżeli chodzi o łowienie łososi. A coś w tym roku, jak sezon do tej pory? No wiesz, 2 miesiące mieliśmy przerwy, natomiast teraz już pierwsze rejsy za nami. Jak się odkuliśmy z lodu i co, ryby jakieś wychodzą, także myślę, że będzie dobrze, a najlepsze przed nami. Dzień dobry! Jedziemy na rybę? Jedziemy na rybę, gdzie reszta? No jak Michał obstawiasz? No wiadomo, ja to złowię, nie? Pierścień polotu zabrałem. Pierścień, pokaż go. A czemu na tym? No bo na tym się mieści tylko. O, dzień dobry. Dzień dobry. Salutę! Jest i on! Kurde, nie no, wędkarze bez wędek. Następny przystanek Łomża. Następna stacja Łomża. Proszę bardzo. Bum. This is absolutely wild! Best ride of my life! Look at the speed! Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. Może pomóc panu? Nie ma najmniejszego problemu. No ja już wezmę. O, dobrze. Tak, jasne, nie ma problemu. Trzeba robić dobre rzeczy. Now they often call me Speedo, 'cause I don't believe in wasting time. Well, I'm known for pretty women, and that caused them to change their mind. Well, now some may call me Joe, some may call me Mo. Yes, ma'am, a Speedo, he don't never... Wsiadłem i wysiadłem. Jestem. 7 godzin później. 7 godzin później. Tak? Nie, 4 godziny, 4,5. Tak? No 4,5. Na helu? Równo. To samochodem bez sensu. Bez sensu. Reklama PKP? I pachnie rybą wędzoną. Reklama PKP i Warsa. Nie mieli schabowych, ale karkówka była w porządku. Pachnie łososiem. Idziemy na kabanosy z ryby. Tak. Tak naprawdę przyjechaliśmy sami sobie uporządkować w głowie, co działa, jeżeli chodzi o ochronę łososia bałtyckiego, a co nie działa. Po gościach w podcaście i po zgromadzeniu wielu informacji na ten temat już sami nie jesteśmy pewni, które działania przekładają się na realną poprawę stanu tej populacji. Dlaczego Szymon
nie może wziąć jednej ryby na osobę, dzikiej ryby, a podwyższamy normę dla poziomu zasolenia spuszczanych wód do Odry z kopalń. Dlaczego fragmentaryzujemy rzeki, budując 4000 małych elektrowni wodnych? Kopiemy coraz więcej rowów i prostujemy rzeki pod szyldem renaturyzacji. Mam nadzieję, że jeszcze na tym wyjeździe obraz tego wszystkiego nam się rozjaśni. Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas, niños que escuchan atentos. Siemano! Dzieje się coś? Dzieje się, trudno jest, ale się... Ale co, to że zimno, czy że wieje, czy Nie, że... ryby są daleko. Daleko trzeba pływać. Bardzo daleko, no. Okej. Dobrze, ale on dla nas bliżej przypłynął, zobaczysz. Dokładnie, tak, Michał Nie ma- przypłynął. ja- One go czują. Dokładnie, ale ja je wabię. One wabią. Myślałem, że to na blaszki, a to na takie trubki też? Tak? To co, jutro 6? Myślę, że tak, jeszcze potwierdzę godzinkę. No, dobra, spoko. A daleko się pływa? No w tej chwili 20 parę kilometrów. 20 parę kilometrów, żeby zacząć. To 8, 109 dzisiaj, wczoraj 108, druga ryba tam mniejsza. Okej. Ale są ładne. Można zabierać? Jak to wygląda? Rybę z obciętą płetwą można zabrać, rybę z płetwą tłuszczową trzeba wypuścić. Ale to czyli to łapiesz tą płetwą, obcinasz z płetwą i bez płetwy. Obawiam się, że nie zdąży się zabliźnić. A co, jestem doktorem, zaraz To się poliżę. Życie, rozumiem, opanowane. Ale jak, warunki spoko chyba, nie? Dzisiaj no petarda, jutro też. No fajnie. To się trafiło. Super, no, bo można chyba przestrzelić. Ale no. świeże powietrze aż No normalnie. marzec generalnie tam 3/4 dni wychodzi do pływania, w tym roku dużo więcej. Na razie, no. No to super. Prawie cały marzec. No jeszcze raz powiedz. No, że czujesz na wędce, że to jest. Nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości, Nie ma. okej. No chyba, że jest nieduża ryba. Teraz zimna woda, więc potrafią być czasami trochę drętwe, ale dzisiaj fajnie było. No tą dużą rybę holowaliśmy się prawie pół godziny. Tak? O kurde. Wow! No samców teraz sporo, tak w tym tygodniu 3 chyba 4 takie O fajne. kurde, niesamowite. Samce. A twój tata też pływa? Pływa. Tak, był? Dzisiaj też? Dzisiaj tak, Ale o, jeszcze nie spłynęli, nie czy są? spłyną. A. Jeszcze chwilkę. Cześć, cześć. Cześć Marku, cześć. Witam. Cześć. Cześć, Paweł? Marek. Piotrek. Marek. Witam. Pływane było. No i jak? Ciężki dzień. Ciężki. Z jedną trocią skończyłem, Szymonowi lepiej poszło. No wiedzieliśmy, do kogo się tu zapisać. Dokładnie. Ale to ty nam powiedziałeś do kogo? Nie przestrzeliłem się ryby niestety. Nie. Wczoraj miałem ładnie, bo miałem dwie ryby, ale 100, 110, 118. O! Piękne ryby, a dzisiaj O, wędkarstwo. jedna troć. Na tatara. O, to mi się podoba. No i To jutro super. z Szymonem płyniecie. Tak, płyniemy z Szymonem, mówiliśmy się na 6 rano. Jak coś się ma zmienić, to da nam znać. No, Ale warunki chyba fajne były, co to było, nie? Ty to lubisz, ja wiem, jak one buja są i wieje. beznadziejne. Od 3 tygodni te warunki są beznadziejne. No, glada, Tak? słońce, Kogo ty się opalanie. pytasz o warunki? Może tak. Nie wiem. Co to musi bujać i wiać? Ja lepiej łowię, jak są trudne warunki. Okay. Tak się męczę trochę, no ale nic. Ale jest tych nitek trochę, co? No jest. No to jest sezonik. A, okej. Tak? Aczkolwiek no ten marzec późno wystartował. Jeszcze tych dużych ryb jest mało. Okej. Tych marcowych, takich na 120, 115 jeszcze. No jedna 120 wiem, że była złowiona, ale to jeszcze w lutym. O, w lutym jeszcze. No jeszcze w lutym, Twardo. koniec lutego, a od tego czasu ta 118 chyba największa wczoraj od 1 marca. No ale co zrobić? Powoli. Dobrze, my przyjechaliśmy, także dużo się zmieni. No, Ja to się w ogóle nie martwię. Michał, masz szczęście do łososi. Łowić. Jedź, Jedź, dobra, jedź, nie jedź, przerywamy, tak. wiemy, no już kochani, cześć. Y apareces tú con tu ser poderoso, con tu ser luminoso.
Flesher. Aha. Do windy jest flesher i Flesher, tak? przypon. Którą? Michał, wybieraj. No, teraz trzeba wybrać. No, Krzysztof. Dokonać dobrego wyboru. Tak? Tak. Może Czy- trzeba ją polizać, Krzysztof. Na szczęście, co ty na to? Niestety A, coś tak tam to zakładasz. wybierzemy. Tak, łepek wykałaczką blokuje, żeby nie wypadła. Ok. I zobacz, jakbyś nie wziął wykałaczek. Kotwiczka w ogonek. Cyk. Ok. I sobie teraz trzeba ją ustawić, żeby była Zobacz, nie wziął wykałaczek i cała wyprawa. dobrze wyprofilowana. Od tego jak będzie ułożona zależy to jak się zachowuje w wodzie. Pierwszy event to od razu branie. Tak, tak. Ej, dobrze to wygląda. Musimy przynętę poprawić. Coś nie tak? Nie pracuje. Trzeba troszeczkę ją wygiąć bardziej. Pracuje teraz, No, tak jak powinna. A, rzeczywiście. Opuszczamy sobie teraz, to jest wpięte w klips. Agrawka po lince się nie przesuwa, więc idzie razem z kulą do dołu. Tak nisko jak ją opuścimy. Kiedy ryba bierze, wypina z klipsa i ryba już jest bezpośrednio przy wędce. Ten, kto pierwszy odpadnie? No albo Czekaj. ten, co wygra, jest pierwszy. Ten co... No albo Ten, ten, co- co wygra jest pierwszy. No tak, tak. No dobra, no ale raczej będzie drogą eliminacji. Czyli ten, co pierwszy odpada, To jest ostatni. to jest ostatni. No, Dobra. dokładnie. Lecim? Co, 4? No 4, no a co? Ale Ale ja tryfowa i... mogę na dwie. Tak. Dobra, uwaga. 3, 4. Pierwszy. Ale ja was wszystkich zgarnąłem. No to jesteś pierwszy. Tak! I teraz to drugi i trzeci. Ale widziałeś jak wygrałem? Wygrałem. Tak. Dobra, uwaga. 3... No co ty taki spóźniony jesteś? Uwaga, 3, 4. Ty jesteś ostatni. Dobra, drugie miejsce Czuber. Tak. No dobra, lecimy no. 3, 4. No ja drugi. A proszę, jak to ustawione było. Ja je namierzę wzrokiem. O, śledź zdechły. Tak? No. O i to jest dobry znak, to jest dobry omen. I hamulec odkręcamy, tak żeby Tak zaczęło musisz wysuwać. trzymać, Krzysiek, Perkotkę cały włączymy, tutaj z tej strony, super. I możesz stawić już wóz. I co z tym? Stawić uchwyt ten tutaj ostatni, który został. Dobra. Tak jest! No dobra, ale ten idzie do zjedzenia. Do zjedzenia. Do zjedzenia. Tak no! Ładnie. Gratuluję panowie. No lubię! Szybko poszło, ja wiedziałem, aura na łódce jest najważniejsza. Szybko poszło. Piękny. Ajajaj. Udało się. Dobrze. A, jest! Nie. Daj. No więc ja poczułem tą rybę dopiero jak planer odpięliśmy. To poczułem chwilę później jakieś takie szarpnięcia, kilka z tych szarpnięć. Bo tak to jak z tak daleka ją ciągnąłem, to nie wiedziałem do końca, czy ona tam jest. Ściąga, ten zestaw jest dosyć rozciągliwy, dlatego Aha, to robi, nie? że się rozciąga żyłka jeszcze do tego. Okej. Żyłka, no ryba też to nie była duża, w związku z tym 8 dych, nieduży łosoś. Kto by pomyślał? Rzadko się łowi mniejszy, czyli to był jeden z mniejszych tak naprawdę. Ja wiem, komu weźmie dusz. To już nie wiem, czy dobrze ja to wygrałem. A jak byś powiedział, jak często łowi się proporcje tych z obciętą w stosunku do tych
Nie obciętą. Statystyka w ciągu całego sezonu to jest, myślę, wypada około 20% ryb takich, które możemy zabrać do konsumpcji, jeżeli chodzi o łososie. No i oczywiście, jeżeli chodzi o trocie, tutaj nie ma problemu. Możemy zabierać również te ryby dzikie. Oczywiście te wszystkie ryby są rybami, które żyją dziko, natomiast no, tutaj jest kwestia tego, czy ta ryba pochodzi z naturalnego tarła, czy została wpuszczona do rzeki przez człowieka. Logika tego zakazu zupełnie do mnie nie przemawia. Dlaczego osoby łowiące rekreacyjnie nie mogą zabrać jednej dzikiej ryby, a jednocześnie wydajemy pozwolenie na odłów 30 000 osobników w Zatoce Botnickiej, czyli siatki są ustawione tuż na wejściu do wielkich rzek z najdroższymi populacjami. Przecież ryba, która jest na otwartym morzu, dopiero musi przejść wszystkie przeciwności, musi być sprytniejsza od fok, musi pokonywać stopnie wodne, odłowy rzeczne i wiele innych. Ryba idąca w górę rzeki to taki najcenniejszy depozyt na przyszłość zdrowej populacji. Przepis, który jest przepisem mało racjonalnym, ponieważ powoduje to, że w dobry dzień musimy wypuszczać ryby, a czasami, nazywając rzeczy po imieniu, wyrzucać ryby, które nie nadają się do wypuszczenia. Tam chłopaki w biznesklasie rozrabiają, ale też od razu powiem, że tu w każdym momencie może być branie, także my możemy uciec w pewnym momencie z kadru. Tak, jesteśmy w dobrym miejscu, no, 2 ryby już dzisiaj nam to udowodniły, w tym jedna duża, także mam nadzieję, że coś jeszcze nas dzisiaj spotka. Musimy kierować się powoli do portu, bo po południu ma powieść, a mamy w tej chwili do Helu 33 km i mamy właśnie branie, także przepraszamy, chwila przerwy. Panie kapitanie, co tu się dzieje? Haha, dobre. Kurde, powiedziałem, że ja się nie martwię o ryby na tym wyjeździe. No to ja w takim tempie do tego nigdy nie zwinę przecież. To tak ma być? Do 15 masz czas. Ale miota. Miota nim. Jak szatan. Ale ryba. Ale bydle. Widziałem wiele filmów, gdzie
Ludzie zacinają łososia w rzece, zazwyczaj na wędkę muchową i nie są w stanie zrobić absolutnie nic. Po złowieniu paru łososi, nawet przekraczających 100 cm, jednak ryb już zasiedziałych w rzece, nie byłem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego są takie sytuacje. Jednak konfrontacja z rybą srebrną, która jest pełna sił po żerowaniu w morzu, to zupełnie inna gra. To jeszcze bardziej pokazuje, jak wielkim skarbem jest posiadanie takiej populacji obok siebie w naszych wodach, że możemy przeżywać takie emocje i takie hole i jeszcze mocniej napędza do ochrony tego gatunku. 4-letnia ryba już ma 120 cm. 4 lata w morzu, w sensie ta ryba ma 6 lat, no bo zanim spłynie... Tak, i potem jest przyrost kosmos, nie? Jak my to wiemy, bo łowimy czasami ryby ze znaczkami i właśnie wtedy mamy taką informację zwrotną, to taka ryba po 1,5 roku już ma 90 cm i w międzyczasie jeszcze robi w linii prostej 2000 km po tym Bałtyku, także rośnie jak warzywo. Tu, powiem ci tak, 2 razy ciężej idzie niż ta poprzednia, albo jest po prostu 2 razy dalej. One cnowy. Jest! Kurwa. Droczna tatarka. Kurwa! Ale jaka? Kurwa, ładna? Jaka grubiutka! Just as I thought it was going alright, I find that I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. Nic nie ma w żołądku. I could say day, you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. It's always the same, it's just Wątróbkę? Wątróbkę się je na surowo, czy nie? Tak? Ktoś chce wątróbkę na surowo? No jeszcze nie żałuj. Ładny. Super, spoko. To wciągnąć całe. Bardzo dobra. Dobre, nie? W sensie No. fresh is best. Prawda. Jeden gatunek sprawił, że zarobiła komunikacja, zakwaterowanie, restauracja, lokalne sklepy i jeszcze Szymon. Cała gospodarka zyskała, a my zyskaliśmy wspomnienia i to nie tylko wędkarskie, bo również też smakowe. Ryba złowiona i przygotowana przez siebie jest taką kulinarną podróżą niedostępną dla wszystkich. Ale czy ja już wiem, które z działań, jeżeli chodzi o ochronę łososia, są najważniejsze? Doszliśmy do wniosku, że zarządzanie zasobami łososi w Morzu Bałtyckim wymaga po prostu kompleksowych działań. Jest to taki system naczyń połączonych i dopiero wszystko zgrane razem zacznie funkcjonować. Samo ograniczanie i zaprzestanie połowów w morzu oraz rzekach nie wydaje się takim rozwiązaniem problemów tego gatunku. Równolegle do wprowadzonych tych regulacji prawnych powinno się dążyć do poprawienia warunków środowiskowych w obrębie rzek łososiowatych. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie i tezę, że to właśnie zdrowe rzeki są kluczem do całej tej układanki. Musimy też sobie zdawać sprawę, że czy tego chcemy, czy nie, ryby łososiowate są w regresie i jedynie co na razie umiemy zrobić, to troszeczkę spowolnić cały ten proces. Pomysł z zapłatą za tag, czyli przychodzę do Szymona na łódkę, płacę dodatkową opłatę i dzięki temu mogę zabrać tą rybę, a kwota idzie na renaturyzację lub inne działania, wydaje się rewelacyjny. Jednak
patrząc w skali globalnej, a przez skalę globalną mam na myśl basen Morza Bałtyckiego i kraje, które graniczą z nim, jest to dość ciężkie do wdrożenia. Każdy kraj ma swoje przepisy, każdy kraj ma wody przybrzeżne i ciężko wymagać tego samego. I wiecie co? Po całej tej przygodzie chętnie zapłacę dodatkową 100 za możliwość zabrania ryby i spędzania czasu z rodziną, serwując im z dumą połów i opowiadając o towarzyszących temu emocjach. No, cześć kochany, zajebiście, jeszcze będziemy się przecinać. Dzięki, No. panowie, do zobaczenia, wracajcie spokojnie.